Więc mógłbym sobie wyprostować sznurki, ale sobie nie wyprostuję. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie we wtorek, 4. tygodnia Adwentu. Jesteśmy już bardzo, bardzo blisko i dlatego też dzisiaj będzie, będzie ciekawostka. Dzisiaj będzie tak zwany efekt setnej małpy. Niektórzy już wiedzą, o co chodzi. Moi drodzy, powszechnie znana jest w świecie natury i w świecie przyrody i też w świecie ludzkim taka zasada, że oczywiście dzieci uczą się od starszych, nie? Nawet wśród zwierząt, to nie tylko u nas jest tak, że wiadomo, że są takie zwierzęta, które swoje małe tam porzucają, w ogóle się nimi nie zajmują. I jakby dziecko samo dorośnie albo nie dorośnie. Ale są oczywiście takie zwierzęta, które wychowują swoje dzieci. I to wychowują w takim sensie, że uczą je różnych rzeczy. Takich tylko kilka przykładzików. Na przykład bardzo mi się spodobało, że ta cała samica geparda na przykład uczy swoje dzieci w ten sposób, że w ogóle to jest straszne, że na przykład upoluje jakąś taką młodą antylopkę, ale nie zabija jej, nie? Tylko taką żywą i przynosi taką żywą swoim małym gepardziątkom i daje im taką żywą, żeby ją zabiły. Jak im ucieknie, tym małym, bo na przykład jeszcze nie umiem, to im znowu przyprowadza, albo pozwala, żeby uciekła, to w ogóle to chwała Bogu, żeby poczuły głód. Ciekawe. Albo na przykład ten niedźwiedź gryzli, on się bardzo ładnie w ogóle nazywa po łacinie, bo się nazywa Ursus arctos horribilis. Bardzo ładne są to nazwy łacińskie. Więc Ursus arctos horribilis zabiera swoje małe niedźwiedziątka nad rzekę i pokazuje im, w którym miejscu pływają ryby. Mówi, tu jest rybka i potem stoi i mówi, dawaj tam, dawaj tam. W sensie, żeby tą rybkę tam nauczyły się łowić. Bardzo to ciekawe, ale mówię, powszechnie jest wiadomo, że uczą się dzieci od starszych, ale bywa też odwrotnie. Otóż bardzo ciekawą rzecz zaobserwowano, przeprowadzono, to w sumie takie łączone, bo to obserwacja i eksperyment taki trochę wymuszony, na japońskiej wyspie Koshima. To się działo w połowie lat 50. ubiegłego wieku, w sensie XX. Tam na tej wyspie jest populacja małp, makaków japońskich. To są małpy, które oczywiście trudno obserwować w takim naturalnym środowisku, dlatego że one żyją bardzo, bardzo głęboko zaszyte tam w tych lasach, tam nie wiem tam, jakie tam są te lasy, no ale trudno je, że tak powiem, zaobserwować. I co wymyślono? Chcieli je sprowokować, żeby trochę zobaczyć, jak one funkcjonują i zaczęto im na plaży na tej wyspie wykładać takie słodkie pataty, nie? Takie ziemniaki. Bo te pataty to jest w ogóle taki rarytas u małp, nie? W sensie tam małpa jak takiego ziemniaka je, to ma wrażenie, że jest Boże Narodzenie, nie? Czyli one się po prostu bardzo cieszą, że jest patat. No i jak tego zaczęto wykładać te pataty na plaży, no to małpy zaczęły wychodzić. No i ich tam było, tych małp, jakoś tam chyba koło setki w ogóle, no dużo. I obserwowano z ukrycia te małpy. Co się okazało? No pataty były wyrzucone tak w piachu i tam leżały. I była taka młoda małpa, w sensie młoda małpka, samiczka taka, o bardzo wdzięcznym imieniu Imo, tak jej potem nadano oczywiście na imię, i ona zaczęła robić coś bardzo dziwnego. Dlatego, że wszystkie małpy jak przychodziły, no to brały tego patata, no i go tam zażerały, nie? No miały od razu wigilię. Nawet tam bez dzielenia się opłatkiem, bez modlitwy, tylko od razu patata do gęby i tyle. A co robiła małpka Imo? Otóż ona nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo skąd to wzięła. Brała patata, szła z tym patatem do wody, w sensie do morza, nie? Bo to jest tam jakiś tam ocean, tam jest słona woda. Maczała tego patata w tej słonej wodzie, tam go tak miątała. I jak go już wymiątała, to dopiero go jadła. No i oczywiście na początku wszystkie inne, szczególnie starsze małpy, no patrzyły na nią po prostu w ogóle, co ty w ogóle robisz, nie? Jakby, gdzie ty tam chodzisz do tej wody? Słuchajcie, bo to jest też bardzo ciekawe, że eksperyment trwał nie to, że tam krótko, tylko kilka lat w ogóle. Oni kilka lat obserwowali te małpy. Okazało się, że po kilku latach, ale dopiero latach, starsze małpy jakby jakoś tam się przełamały, bo ta młoda Imo cały czas chodziła do tej wody i tam maczała. I starsze małpy się w końcu jakby przekonały i też zaczęły to robić. I okazało się, że po prostu im to strasznie posmakowało. No bo tak po naszemu, to co robiła ta małpa? No ona myła i soliła, nie? Dlatego, że ona tego patata, który był unurzany w piachu, myła w tej wodzie, ale jednocześnie w związku z tym, że to była słona woda, no to one się nabierały słonawego smaku. Czyli mówiąc krótko, ona sobie posoliła patata. Czyli ta małpa wymyśliła skądś, że po prostu, żeby był lepszy smak, to można posolić w wodzie morskiej. I słuchajcie, po tam chyba 5 latach
całe stado, dosłownie 100 małp, tak się już przyzwyczaiło, że jak cokolwiek dostawało, to szło to moczyć do wody morskiej i jadły solone. Potem jeszcze tam przeprowadzono mnóstwo innych eksperymentów, w sensie na przykład wysypywano im ryż, żeby te małpy jadły. To się okazało, one się już tak nauczyły, że zbierały ten ryż, w sensie brały w łapy z piaskiem, szły do jakiejś kałuży i też myły w tych kałużach i czasem nawet niektóre zanosiły do wody morskiej, żeby sobie posolić ten ryż. Ale co było w ogóle najciekawsze w tym wszystkim? Okazało się nagle, że na wyspach obok, w sensie odległych wyspach, po tych paru latach, inne makaki na innych wyspach zaczęły również myć pataty w wodzie morskiej. I to jest po prostu w ogóle jakieś halo. W takim sensie nie było żadnego kontaktu między tymi małpami na wyspie Koshima, a małpami na tam jakiejś innej wyspie japońskiej, a też w ogóle na innych wyspach na świecie gdzieś tam. Okazało się, że po tym jak to jedno 100-osobowe stado małp zaczęło myć pataty w wodzie morskiej, wszystkie małpy na świecie zaczęły myć pataty w wodzie morskiej. I to od tego czasu funkcjonuje jako tak zwany syndrom, w sensie efekt setnej małpy. Jest jakieś takie pojęcie dziwne, oczywiście ono jest niezbadane i tam jest tyle w ogóle też bzdetów w internecie na ten temat, że istnieje jakieś takie po prostu połączenie międzygatunkowe, że jak się coś w jednym miejscu na Ziemi stanie z częścią gatunku, to inna część też to przenosi. Ale ja zupełnie nie o tym bym chciał. Bo uważam, że bardzo ciekawa jest ta ciekawostka z innego powodu. Nie z powodu efektu setnej małpy. Tylko mnie najbardziej ciekawi ta małpka Imo. Czyli małpka, której nikt nie powinien słuchać, a jak się okazuje, wszystkie małpki na świecie zaczęły jej słuchać. W takim sensie zaczęły robić to, co ona. Otóż, moi drodzy, stara zasada życiowa jest taka, że oczywiście najmłodszy, najmniej doświadczony, niewiele potrafiący ma najmniej do powiedzenia. I to jest najgłupsza zasada świata. Otóż musimy się nauczyć nie tylko brania doświadczenia od doświadczonych, to prawda. Bardzo warto korzystać z ludzi, którzy coś potrafią, którzy już coś przeszli, którzy mają doświadczenie, którzy są już wyrobieni w różnych rzeczach, to prawda. Od nich się trzeba uczyć. Ale bardzo warto otworzyć się też na tych, po których się nie spodziewamy, że czegoś się można nauczyć. To już jest to, co się kiedyś pojawiło w historii o kaloszach i w historii właśnie o tym, że mistrzem świata został facet, po którym się nikt nie spodziewał. Tylko tutaj myślę, że można to jeszcze rozszerzyć. Spróbujmy popatrzeć na tych, którymi może trochę nawet czasem pogardzamy, albo sobie myślimy, co tam od nich można dobrego wynieść. Pamiętajcie, że o Panu Jezusie mówiono, że co może dobrego wyjść z Nazaretu? Co może być stamtąd? No okazało się, że Zbawiciel świata wyszedł. Biblia jest pełna takiego myślenia, gdzie Pan Bóg właśnie tym, którzy się nie nadają, nie potrafią, są młodsi, nie mają pozycji, są pogardzani, są cudzoziemcami, grzesznikami, właśnie tam Pan Bóg wydobywa z nich największe cuda tego świata. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy pomyśleli w dwóch kierunkach. Po pierwsze, pomyśl o sobie. Jeśli gdzieś się już przekonałeś, że się nie nadajesz, albo może mówią ci, że jesteś po prostu jak taka głupia małpka Imo i mówią ci, czego chodzisz durnie do tej wody i tam moczysz te pataty. Jeśli masz jakiś genialny pomysł, jesteś przekonany, że on jest, bądź wytrwały. Jeśli to jest genialny pomysł, jeśli to jest rzeczywiście coś dobrego, spokojnie, świat się przekona. Może będzie potrzeba parę lat, tak jak całe stado makaków potrzebowało paru lat, ale w końcu wszystkie małpy na świecie się nauczą. I jakby nie daj sobie wmówić, że się nie nadajesz, że jesteś za mały, za głupi, za młody, niedoświadczony, niewykształcony, tam cokolwiek innego. A po drugie, nauczmy się też tak patrzeć na innych. Może masz po prostu kogoś obok siebie, kogo z góry traktujesz tak trochę niepoważnie, bo on właśnie, znowu, względem ciebie, niedoświadczony, za młody, za głupi, jaki tamkolwiek inny. A może tam się kryje jakiś geniusz? Przecież doskonale wiemy, że wszystkie te najbardziej genialne sprawy świata, jakiekolwiek, zawsze się właśnie rodzą gdzieś tam, gdzie się nie spodziewamy. No prawie zawsze. Nauczmy się takiego patrzenia dzisiaj. Fragment, bardzo prosty oczywiście. Jak to mówi Ewangelia i to jest w paru miejscach, ostatni będą pierwszymi, a pierwsi będą ostatnimi. Więcej chyba tłumaczyć nie trzeba. Chodźmy dzisiaj z tym zdaniem i uwierzmy w to zdanie. Ostatni będą pierwszymi, pierwsi będą ostatnimi. Bądźmy jak małpka Imo z wyspy Koshima.
Tak trochę sugeruje, że nie opyla się być kimś wybitnym, no bo będziesz wtedy ostatni. Nie sugeruję. Wychodzi, że w niebie dopiero tak będzie, nie że na ziemi jeszcze. Na Ziemi też. Też? Tak.